jestem współzałożycielem Alloy Studio, nowego studia niezależnego i jestem współtwórcą Holistic, naszego debiutanckiego tytułu, który ma wyjść na Steam w sierpniu tego roku. Jest od 2 do 8 graczy. Gra wspiera na jednym ekranie do 4 graczy i taką główną, unikalną mechaniką gry jest to, że zamiast tradycyjnego paska zdrowia postaci rozpadają się na kawałki, czyli jeżeli rozstrzelę przeciwnikowi nogę, to on będzie kusztykał. Jeżeli odstrzelę obie nogi, to będzie musiał się czołgać. I żeby pokonać przeciwnika, muszę albo mu porwać wszystkie kończyny, albo rozwalić mu głowę. Ponadto, żeby się leczyć, trzeba albo szukać tradycyjnych apteczek, albo wcinać swoje lub cudze leżące kawałki. Jestem Ina Skowska-Brzezińska, jestem game producentką, jestem z firmy Red Deer Games i mamy ze sobą właśnie Cats Cosmic Atlas. To jest nasza gra, którą sprawdziliśmy do Indie Showcase. Żeby utrzymać właśnie sobie między konstelacjami i sobie chodzić z nimi w interakcję. Czyli trochę takiej książeczki ilustrowanej, gdzie masz po prostu dużo ciekawych pojęć, ale możesz się też trochę pobawić, żeby zobaczyć właśnie jak wyglądają koronalne wyrzuty masy, ciekawostek. Dodaliśmy w ogóle do gry font, który jest przyjazny dla dzieci, czyli nawet dzieci z dyslekcją mogą swobodnie sobie zmienić właśnie opcję na font dla dyslektyków. Z naszych ciekawostek jeszcze każdy ma swój portret koci. No jest tutaj, to jestem ja. To jest ja w przedstawieniu koci. Jestem Jakub Snas, Life of Strange. Prezentujemy tutaj grę Blood West, która jest takim immersive simem. Generalnie odpowiada na potrzeby graczy, którzy wychowali się na Bloodzie, na tych starych shooterach, które dzisiaj niejako tworzone są na nowo w gatunku boomer shooter. Tyle, że robimy tu małego spina i gra nie jest strzelanką. Oczywiście można strzelać, można walić te potwory, ile tam fabryka dała, ale jednak mamy bardzo mocny, zaimplementowany mechanizm skradania się. Lepiej jednak te stwory, które możemy atakować, zajść od tyłu, przywalić na przykład właśnie takim toporem, który tutaj mamy w łeb, szybko się ich pozbyć. Dość potężne drzewko umiejętności, a właściwie nie drzewko, co chmurę umiejętności, ponieważ możemy dowolnie wybierać, które nam się podobają, o ile tylko dostaniemy wystarczająco dużo punktów doświadczenia. It's just me. My gun. Whatever is out there. To jest zapewne sprawa, dlatego że mimo 18 lat ponad dziennikarce, zanim zacząłem pracować w Gamedewie, nigdy nie byłem na tym kamerach. To jest mój pierwszy raz. Jest bardzo fajnie, znaczy szczególnie mi się podoba to, że nie jest daleko od dworca głównego, od centrum, od bazy hotelowej, że tak powiem, więc miejsce jest super. Bardzo fajny park, też było. Szczególnie to, że tam było bardzo dużo przestrzeni, więc można się było zmieścić, że tak powiem, w całej grupie, porozmawiać z różnymi ludźmi. To jest zresztą bardzo dobra okazja, takie spotkania do networkingu, nawet nie jakiegoś koniecznie merkantylnego, tylko po prostu poznania nowych osób, czy przywitania się ze starymi znajomymi, którzy, jak większość ludzi z branży dziennikarskiej, przyszli do Gamedewy w Polsce. I na pewno, jeżeli tylko będziemy z kolejnymi grami, z naszymi projektami, to na pewno w przyszłym roku, czy w następnych latach też się postaramy się Angel down there who goes on his first task from giving collect some souls on earth. But he's so clumsy that on the way he loses the soul they fall to hell. The inspiration of this kind of hell comes from Dante Alighieri's Divine Comedy. For me it's second year. We were here last year as well. For her it's first year. Yeah, my time. I guess future will show us what will be, but we totally like the event, so why not? Yeah, it was a huge experience for me because I met very different people with very various styles of games, and it was a really, really great experience, and I'm so happy I'm here. This is the game about the father who is telling the story of his childhood to his daughter. The game you play as a deer and you're trying to find your fawn. You're unlocking the memories of the father. You're finding the items from his past, trying to get more sense of why the tragic things happen. It's completely story based. You can unlock some of the memories and you can not unlock some of the memories. So that's the choices. And in the end we have several endings and you can choose the end. Cześć, jestem Piotrek, to jest Maja. Jesteśmy z Home Base Studio.
I naszą grą jest My Pocket Blacksmith. Gra zarówno na urządzenia typu komputer, już jestem zmęczony, oraz mobilki, a gra jest na webie, więc żebyś mógł pokazać tutaj, wystarczy, że skanujecie ten QR kodzik i ukradliście nam grę, nawet nie trzeba instalować. No i tak, co jeszcze? To jest rytmiczny symulator legendarnego kowalstwa. Wybijacie takie oto przedmioty, żadnych nudnych ganków czy podków, tylko Zimowy miecz może być też zbroja. Wszystko tutaj jest możliwe. dokładnie. O ile tylko macie wyczucie rytmu, a jeśli nie macie, to będziecie mieć po czasie. Bo się nauczyć. Byliśmy, znaczy Piotrek, ty jesteś pierwszy raz. Ja byłem dobre 7 lat temu, a teraz, że tak powiem, na nowo odkrywam ten event. A ja ostatnio przyjeżdżałam co roku, ale pierwszy raz mamy stenda i możemy prezentować swoją grę. To jest też związane z tym, że wcześniej braliśmy udział w inkubatorze Digital Dragons, który też właśnie bardzo dużo nam dał. Na przykład dostaliśmy kilka fajnych tipów odnośnie samego gameplayu, że można w przypadku desktopów trochę inaczej zrobić sterowanie, więc to okazało się bardzo fajną radą. Okazało się też, że wielu ludzi w jednej ręce trzyma swoje małe dziecko, a w drugiej chce grać, dlatego chcą jeszcze poziom jeszcze niższy niż łatwy, żeby móc grać po prostu jednym palcem i odkrywać dalej treść naszej gry. Pewnie. Miejmy nadzieję, że tak. Może ten, wyższe piętro i tak dalej. Dokładnie, jest pytanie. My jesteśmy DVD Unicorns i przyjechaliśmy z grą Bindmon, która jest kooperacyjną gierką logiczną, w której poruszamy się dwoma napocikami we wnętrzu komputera i rozwiązujemy logiczne zagadki oparte na zarządzaniu i przemieszczaniu energii. Mówię to dobrze. Zdecydowanie takie imprezy pomagają promować gierki i tak dalej. Tutaj bardzo dużo osób, które do nas podchodzą, mówią, że zaskojarzą drugi czy trzeci raz, jak one przechodzą tę grę, bo właśnie pojawiają się na takich eventach typu Digital Dragons, PGA czy inne multum takich wydarzeń, które jest, chociaż Dragons oczywiście są jednymi z takich większych, ładniejszych, to faktycznie te osoby wracają i chce na to swoich znajomych jeszcze i my nawet nie musimy opowiadać o naszej grze, tylko stoimy sobie z boku, uśmiechamy się, a ci ludzie, którzy na innych eventach grali już wtedy wcześniej i czują tę grę zamiast nas i opowiadają o tym. I'm CEO of the company Digital Dragons Studio, and today on Digital Dragons we present a game called Infernal Hunt. We took the Doom and we put some magic to it. So probably for now we have like Doom with magic, where you defeat enemies with your magic skills. For now we are showcasing only part of the game. This is constant gameplay. So for now we have this arena, game mode called Arena, where there are some waves of the enemies, but in main game we'll have procedural levels and also 70 plus magic skills. So every time you play this game, it is new experience because we really care about replayability of the game. So yeah, as I mentioned, it's a pretty good opportunity to be here, so definitely the next year we'll be here to showcasing. Georgian game development is alive. The third place goes to The Wandering Village, Playfun Studio. I'm Roger, and I'm working here on the Wandering Village, a game by Playfun Studio. It's what you see here is the big animal called Ombu, which is Japanese for piggyback riding. And this is why you actually build a city on top of this giant, which is in a procedural generated world, which is endless. I just want to say, I'm impressed how many Polish games are really top notch and have a good quality level. I even wonder if that like Poland is probably the best in Europe at the moment, maybe. I don't know if the English are better. Last night, Techland won the best Polish game of Boyfriend of our coveted Dragon Egg, they received a Mega Vespa from sponsor AMD. And they have decided to actually award it to a game of their choosing. So please, Łukasz Łukashi from Techland, tell us who it is. It is Through the Nightmares by Simon Team. Congrats. It's Cornel. We are small in the team. We are making Through the Nightmare. It's a hardcore platformer. It's a story about Sandman, which wanders through the deep darkest children's nightmare. Each chapter is a different story about a different kid. It's our second time. We was here last year. Making
showcase. We are a team, it's 4 people in our team. We from Ukraine. We make this game like 5 years, and we want to release this game at this year of Q4. It has really beautiful art, and tutorial is prepared really well, so it introduces player very smoothly to game mechanics. The indie games is real popular because in indie game you can put your heart and your soul, because indie games is created by mostly by little companies, friends or colleagues, so you can make your real dream game. So I think it's a better way to do something cool. And by the way, this is a real thing. I'm not attaching this every day, so yeah, so we are clear.